Czy papugi są niebezpieczne? Trzymam tu w dłoni dziennik ustaw, w którym znajduje się rozporządzenie ministra środowiska wymieniające gatunki zwierząt niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi. Wymieniono w nim gatunki zwierząt, których posiadanie jest zabronione lub też wymaga spełnienia określonych warunków. Na liście tej nie ma żadnego gatunku papugi. A przecież dzioby tych ptaków są ogromne i muszą budzić respekt. Potrafią one przygotować odpowiednie gniazdo lęgowe w pniu drzewa. Papugi nie są ptakami agresywnymi. Tym niemniej zaatakowane i zmuszone do obrony mogą tymi właśnie swoimi potężnymi dziobami zrobić naprawdę dużą krzywdę potencjalnemu napastnikowi. Wiele lat temu, gdy zaczynałem swoją przygodę z papugami, trzymane w naszych domach ptaki dzieliły się na dwie kategorie. Pierwsza to te wychowane przez swoich naturalnych rodziców, trzymane w wolierze, które czuły naturalną obawę przed ludźmi i były ptakami na pewno nieoswojonymi, lecz tolerującymi wyłącznie ludzi na odległość. Druga kategoria to ptaki ręcznie wykarmione, które zaufały ludziom, które nie czuły przed nimi obawy i które stanowiły świetny materiał na bycie tak zwanymi domowymi pupilami. Ten dziób z łatwością potrafi rozdrabniać naprawdę duże, grube konary drzew, potrafi rozmontować niejedną solidną klatkę, a jednocześnie ja bez żadnych obaw mogę nawiązywać bardzo bliskie, powiedziałbym nawet wręcz intymne relacje z tymi właśnie papugami. Jestem przekonany, absolutnie przekonany, że tak jak mnie nie zrobią żadnej krzywdy, tak na przykład mogłoby bawić się z nimi małe dziecko. Papuszko, papuszko, powiesz mi coś na łóżko. Obecnie mamy do czynienia z trzecią kategorią papug. Są to papugi ręcznie wykarmione, a następnie umieszczane w stadach wolierowych, by ponownie zdziczały i mogły być używane w hodowli. Wynika to z faktu, że nie ma możliwości legalnego sprowadzania na teren Unii Europejskiej ptaków z ich środowisk naturalnych i dlatego w hodowli jest ich coraz mniej. Stosując ręczny wychów papug, hodowcy są w stanie osiągnąć znacznie lepsze wyniki hodowlane. Zamiast 2 czy 3 piskląt w ciągu roku, zabierając i inkubując jaja, a następnie wykarmiając pisklęta, mogą od jednej hodowlanej pary uzyskać nawet kilkanaście młodych w ciągu roku. Ponieważ nie wszystkie młode będą domowymi pupilami, część z nich ma trafić jako ptaki hodowlane do wolier, ponieważ do hodowli używane są ptaki, które nie są związane z ludźmi. Dlatego takie właśnie ręcznie wykarmione pisklęta są umieszczane w stadzie. W papuzim stadzie nie ma empatii. Osobniki silniejsze, sprytniejsze zajmują wyższe miejsca w hierarchii społecznej. Wyobraźmy sobie sytuację, że ta papuga po ręcznym wykarmieniu umieszczana została w wolierze, gdzie musiała po prostu walczyć o byt. Gdzie każdy smakołyk musiała stoczyć walkę z innymi ptakami, gdzie dzięki swojej sile, sprytowi, aby znaleźć lepsze miejsce na żerdzi, musiała zwalczyć wszystkich pozostałych konkurentów. Dlatego takie zachowanie, jak ona okazuje wobec mnie, byłoby nieprzydatne. Tam przydatna jest jedynie agresja i demonstrowanie własnej siły. Gdyby ta papuga była przez pewien czas w wolierze, na pewno nie mógłbym bezkarnie wkładać jej palca do dzioba i nawiązywać z nią tak bardzo bliskich relacji. Takie właśnie ręcznie wychowane papugi nabrały w stadzie nawyków, które potrzebne są właśnie w tym stadzie, a które dyskwalifikują je jako domowych pupili. Ale część z nich nie będzie mogła być wykorzystywana w hodowli. Hodowcy wybierają osobniki, które najbardziej odpowiadają im pod względem fizycznym i psychicznym. Pozostałe po tej selekcji papugi zostają sprzedane. Ale ponieważ nie czują żadnych obaw przed ludźmi, są oferowane bardzo często jako ręcznie wykarmione papugi, które zdaniem sprzedawców mają nawiązać bliskie relacje ze swoimi opiekunami. Tak jednak się nie dzieje. Te papugi nabrały już nawyków, które dyskwalifikują je jako domowe zwierzęta. Będą agresywne, będą traktowały nas z wyższością, będą usiłowały wymuszać, tak jak dotychczas to robiły w stadzie. W przypadku małych papużek falistych, nimf czy podobnych, takie właśnie agresywne zachowania w stosunku do opiekunów nie wyrządzą im specjalnych krzywd.
Natomiast jeśli mamy do czynienia z dużymi arami, żako, amazonkami czy kakadu, te właśnie zachowania mogą być naprawdę dla nas bolesne. Ich dzioby naprawdę mogą wyrządzić ogromną krzywdę. Mogą spowodować rany, siniaki, okaleczenia, które na pewno nie są do zaakceptowania przez nas, a jeżeli będą te działania skierowane w stosunku do dzieci, to może być naprawdę duży problem. Pod względem bezpieczeństwa nasze papugi możemy podzielić na 3 kategorie. Te pierwsze, nieoswojone z wolier, które na pewno nie zrobią człowiekowi krzywdy, jeżeli do tego nie zostaną zmuszone, jeżeli nie będą łapane. Druga kategoria, taka właśnie jak tutaj te papugi siedzące obok mnie, to prawidłowo ręcznie wychowane papugi, mające od samego początku bliskie relacje z ludźmi. Te właśnie papugi, mimo że ich dzioby są naprawdę ogromne i niszczące, są zupełnie bezpieczne. Możemy z całkowitą pewnością, jeżeli będą odpowiednie relacje między opiekunami a zwierzętami, powierzyć je nawet małym dzieciom. Są łagodne, są empatyczne, potrafią doskonale wczuć się w swoją rolę domowego pupila i na pewno nie zrobią krzywdy swoim opiekunom. I wreszcie 3. kategoria. Papugi, które nie czują lęku przed ludźmi, bo zostały przez nich ręcznie wychowane, a które następnie umieszczono w wolierach wśród innych papug. Te właśnie papugi dlatego, że nie czują żadnego lęku przed ludźmi, a równocześnie nabrały pewnych cech charakterystycznych dla papug funkcjonujących w stadzie, mogą być rzeczywiście niebezpieczne dla ludzi. One potrafią wymusić określone zachowania. Będą w tym celu używały swojej naprawdę ogromnej siły fizycznej i wtedy mogą stać się rzeczywiście nieprzewidywalne, a nawet groźne dla swoich opiekunów. Ostatnio pokazaliśmy Państwu stado papużek falistych na Alasce, w tamtejszej papugarni. Te ptaki nie czuły przed ludźmi żadnych obaw, ale traktowały je jako po prostu metodę karmienia. Natomiast gdyby to nie były małe papuszki faliste, ale na przykład takie jak tutaj ary czy kakadu, to obcowanie z takim właśnie papuzim stadem mogłoby stanowić naprawdę realne zagrożenie dla odwiedzających. Te ogromne dzioby naprawdę nie są groźne. Jeżeli zbuduje się właściwe relacje między człowiekiem a zwierzęciem, to naprawdę wzajemne korzyści będą ogromne. Te ptaki bardzo związują się z ludźmi, stają się ich partnerami na całe długie życie. Przywiązują się bardzo do swoich opiekunów i jeżeli nie doznają żadnych krzywd z ich strony, potrafią zachowywać się również bardzo, ale to bardzo delikatnie wobec nich.